Witam Was serdecznie. Słuchajcie, spotykamy się dzisiaj z faktu takiego, że zadziało się coś bardzo ciekawego, dla mnie wyjątkowego. 28 stycznia zeszłego roku 2025 powstał kanał Ralph Snowy Shave. I taki jeden gość tutaj, który gada do Was systematycznie, ma taką stylówkę, jak to Bercik kiedyś powiedział. Postanowił po wielu przemyśleniach i skrajnego zżycia się z tradycyjnym goleniem przystąpić do braci twórczej, jeżeli chodzi o YouTube i propagowania tego tradycyjnego golenia jako naszej pasji, jedynej słusznej drogi, jakościowej, wyjątkowej i fenomenalnej przygody męskiej. Ale może być damska. Kto powiedział, że kobiety nie mogą się golić z przyjemności tradycyjnie? Cały czas to zaznaczam. Co nie zmienia faktu, że okrutna większość to są mężczyźni. I tak, po wielu przemyśleniach postanowiłem założyć kanał. Kanał powstał. Oczywiście propagujemy go i rozwijamy go wspólnie. Z faktu takiego, że absolutnie każda reakcja ma sens. Każda reakcja podbija jakość tego produktu, jeżeli chodzi o odbiór, jeżeli chodzi o zasięg, jeżeli chodzi o jego skuteczność. Za to zaraz będziemy sobie opowiadać i dziękować. Słuchajcie, zakładając kanał, nie wiedziałem w ogóle, że to ma sens. Czy ktokolwiek będzie chciał mnie oglądać, czy... No wiadomo, twórca musi wyjść ze strefy komfortu, jak to się mówi, i w swój indywidualny sposób coś zacząć. Zacząć przygodę wspólnie z widzami. I powiem szczerze, przerosło to moje oczekiwania, do dzisiaj przerasta i bardzo, bardzo się z tego cieszę. Z faktu takiego, że tylko to ma sens, słuchajcie, jeżeli jesteście wy. Jeżeli jesteście wy, czyli widzowie. Ja nie muszę naprawdę się golić z kamerą włączoną, żeby się dobrze i przyjemnie ogolić, ale muszę mieć do kogo mówić i ktoś musi mnie oglądać, żeby to miało logiczny sens. Na tyle logiczny sens, jakim logicznym sensem jest tradycyjne golenie. I tak się zadziało, słuchajcie. Bardzo się cieszę, bo co za synchronizacja, słuchajcie. Tak, Snowy uwielbia czarno-białe sytuacje i czarno-białe ramy, jeżeli chodzi o kwestię życia realnego i coś tu się zadziało, bo przed włączeniem kamery jeszcze tak nie było. W momencie włączenia kamery już tak jest, bo przed chwilą komórka mi to odkrzyknęła. Tak, na ten moment nasza wilcza watacha, bo pięknego wilka mam w logo i to jest tak. Ten, kto ogląda kanał, wie, o co chodzi. Ten, kto mnie zna bardzo blisko z życia realnego, jeszcze bardziej wie, o co chodzi. Co nie zmienia faktu, że słuchajcie, nasza watacha czyli ilość subskrybentów, mój kanał ma 900. Dokładnie. Minutę czy dwie temu wskoczyła kolejna osoba. Bardzo, bardzo, ale to bardzo się cieszę, że tak się zadziało, bo jest to jakiś taki symbol, wiecie, że jest tak, jak być powinno. Jest tak, jak być powinno na tym etapie. Pewnie nie jeden by powiedział, słuchaj, Snowy, czym ty się tak podniecasz, 900 subskrybentów, 2 miliony, 5 milionów, 10 milionów, to jest dopiero kanał zasięgowy. A dla mnie nie. Dla mnie, słuchajcie, absolutnie każda osoba subskrybująca mój kanał jest fantastyczną osobą, która poświęciła swoją chęć, energię i ogląda, i kliknęła, i jest zaciekawiona, i reaguje. Ale nie tylko subskrybentom, także widzom, których zachęcam do subskrypcji, ale którzy jeszcze nie postanowili zrobić tego magicznego klik, ale oglądają i też im za to bardzo dziękuję, bo bez was widzów to wszystko nie miałoby sensu. A moim zdaniem ma sens i fajnie idzie to w jakimś kierunku. Bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję wszystkim. Tutaj ze środka bardzo wam dziękuję wszystkim za reakcje, za komentarze, za właśnie subskrypcje, za informacje zwrotne, prywatne.
jeżeli chodzi o moje social media. Bardzo się cieszę, słuchajcie, że producenci zauważają kanał i że też chcą uczestniczyć w tym wszystkim. To jest świetne. Każda reakcja kogokolwiek, po pierwsze, nadaje sens, jeżeli chodzi o świat cyfrowy, no bo przecież wiadomo, że algorytm funkcjonuje na swoich zasadach, ale my też przez to wszyscy propagujemy tradycyjne golenie i należy to sobie powiedzieć. Jest ten jeden przewodnik alfa, ale cała reszta też współtworzy i to jest świetne, to jest wyjątkowe, to jest coś, co napędza, co daje energię, co nadaje logiczny sens temu wszystkiemu, a zawsze twierdzę, że logika i sens we wszystkim w życiu to jest klucz sprawy. A jeżeli jest w czarno-białych, jasno określonych ramach, to już w ogóle rewelacja. Chociaż wiadomo, życie to nie bajka. Odcienie szarości niestety są. Słuchajcie, powiem szczerze, zakładając kanał się zastanawiałem, czy to zadziała, ale z drugiej strony patrząc na swoją historię, że ja skupiłem swoją uwagę na twórcach właśnie w YouTubie, właśnie w tym świecie cyfrowym, audiowizualnym. Wtedy po pewnym czasie, jak już nabrałem jakości sam przed sobą, że coś rzeczywiście w tym tradycyjnym goleniu jest niesamowitego i coś zaczyna mi służyć. Coś zaczynam umieć i coś zaczyna bardziej, ale to bardziej rozszerzać moją ciekawość, bo chcę więcej i więcej i więcej. I pomyślałem, że to może więcej przekuję na kanał i będziemy razem odkrywać więcej. Z tego miejsca chciałbym też podziękować absolutnie wszystkim twórcom YouTube'owym, bo przed moim kanałem wy zaczęliście tą drogę i to wy skupiliście uwagę Snowiego i to wy przyczyniliście się ewidentnie i do tradycyjnego golenia i do tego, że po prostu powstała myśl, a może byśmy spróbowali też. Więc dziękuję, że propagujecie tradycyjne golenie także na swój indywidualny sposób, na swoich kierunkach, jak to widzicie, i to jest świetne i o to chodzi. Jedni w kooperacji, no nie Łukaszu, niektórzy mniej, ale ogólnie rzecz biorąc zawsze, ale absolutnie zawsze każdy dokłada tą cegiełkę swoją i to jest świetne. Także oprócz producentów, twórcy, ja zawsze mówiłem, że to jest taka fajna synergia, która mogłaby świetnie zadziałać, ale notabene zawsze na końcu są widzowie. I sens tego kanału jest pod tym względem świetny, słuchajcie, bo jak widzę, i to odkrycie postanowiłem uzewnętrznić się w podcaście, który z Łukaszem ostatnio nagrywaliśmy i polecam, zapraszam. Odkryciem roku tak naprawdę dla mnie, bo ja przecież dopiero od roku prowadzę kanał i to jest bardzo młody kanał, patrząc, chociaż można by powiedzieć, słuchajcie, cytując klasyka, 40 lat minęło jak jeden dzień, a mogę powiedzieć rok minął jak jeden dzień, ale o to właśnie chodzi, słuchajcie, że jak widzę, że nowi adepci tradycyjnego golenia odzywają się do mnie, prowadzą ze mną dialog, konsultują i później sami odkrywają drogę, to wiecie co, ta tutaj radość tam w środku jest wielka w momencie, gdy widzę później informację zwrotną. Widzę i czytam, że ten człowiek chce już tylko i wyłącznie w tradycyjnym goleniu, że nie chce innej drogi, że odkrył to samo, co ja tutaj odkryłem swojego. Bo każdy z nas indywidualnie później postrzega. To tradycyjne golenie, cały czas mówię, to nie jest jakaś kalka, kopia, którą można z youtubera przekuć toczka w toczkę w 100% do swojej łazienki. Nie. Twórca ma cię zainteresować, masz skupić uwagę i masz odkryć swoje preferencje, swoje produkty, swoją drogę, swoją jakość i to, co tobie sprawia przyjemność. No ale tak się dzieje, słuchajcie. I to najbardziej cieszy, że dokładnie tak się dzieje, że jest ta informacja zwrotna później, że się zadziało, że kolejny i kolejny i kolejny mężczyzna zadowolony z tego, że się odważył, że odnalazł, bo ciężko niestety w mainstreamie dzisiejszy pojętym, gdzie mówią, jak mamy się golić i czemu mamy ten tandetny plastik, systemówki czy jakieś burczące elektryki stosować. A to ja zawsze twierdzę i twierdzić będę, że tylko i wyłącznie tradycyjne golenie ma logiczny sens, bo tu jest jakość, tu są detale, tu jest wyjątkowość, a nie byle jakość, pośpiech, tandeta.
Mniejsza. Tak czy siak, słuchajcie, dzieje się i zasięg tego kanału to jest właśnie nie tylko puste cyferki i piksele. Tu chodzi właśnie o to, żeby to działało, żeby to przeradzało się w świat realny, żeby to z świata cyfrowego do tego realnego, do łazienki każdego z Was trafił właśnie z tych nowych adeptów oczywiście, ale też doświadczonych, bo koledzy doświadczeni też lubią sobie pooglądać i wymienić się poglądami. To też jest świetne dla jasności. Też potrafimy się pytać jeden drugiego, co myślisz o tym, czy spróbowałeś tego, tamtego. Ogólnie, słuchajcie, społeczność tradycyjnego golenia jest świetna, absolutnie świetna i to jest bezdyskusyjne. I to jest też odkryciem roku. Pisząc na forum czy na grupach facebookowych jest to bardzo, bardzo niesamowicie kolejne źródło i wiedzy i kontaktu. Ale otwierając kanał YouTube'owy widzę, jak to można rozszerzyć, jaka moc tego jest i to jest świetne. To jest naprawdę niesamowite. I słuchajcie, chciałbym z tego miejsca bardzo, 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 bardzo podziękować wszystkim, którzy się przyczynili tutaj do rozwoju tego kanału tak naprawdę, bo razem go rozwijamy. Każda reakcja, każdy impuls, każdy komentarz, słowo, informacja zwrotna, kliknięcie tej subskrypcji czy tego lajka, to nic nie boli, a to naprawdę nadaje energię twórcy to raz i nadaje logikę po istnienia kanału to dwa. Karmimy algorytm i idziemy szerzej i szerzej i szerzej. A o to chodzi właśnie, żebyśmy wspólnie i w porozumieniu, jak to się mówi, propagowali tradycyjne golenie. Także ja Wam bardzo, bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. Słuchajcie, dziękuję jeszcze indywidualnie, bo tak się zadziało, że na urodziny kanału pewien mój subskrybent, widz, postanowił wysłać mi tak zwany prezent urodzinowy kanałowy. Nigdy nie wiem do końca, jak się zachowywać w takich reakcjach, w takich sytuacjach, ale jest to bardzo miłe, wyjątkowo miłe. Obiecałem, że ten prezent pojawi się na kanale, jak to darczyńca poprosił, żeby raz przegolić. Przegolimy, ale on pojawi się o wiele częściej i Ty zrozumiesz na następnym filmie, jak i czemu Patryku, bo to Patryk, takie imię ma, resztę zostawiam dla siebie. Prywatność moich widzów, rzecz święta, co nie zmienia faktu, że dziękuję Ci, Patryku, za te piękne dwie miseczki niesamowitej firmy, która się pojawiła już w formie maszynek Mesemun i Muramasa na kanale, czyli dziękuję Ci za te piękne dwie miseczki Tatara. Zobaczcie, to jest esencja. To jest esencja tradycyjnego golenia. Po pierwsze miseczka do nabijania pędzla i przez co można pięknie wyrobić pianę. Po drugie niesamowita firma, która naprawdę, no jeżeli jest wiele takich firm, które wiedzą, o co chodzi w tradycyjnym goleniu i Tatara bezdyskusyjnie do nich należy. To jest świetne, bo Patryk jest osobą, która ogląda moje filmy od dechy do dechy i wszystkie i to wiem. I najbardziej zabawne, że znam je trochę przez to, bo samym kolorem on wybrał i on wiedział, czemu wybiera czerń i biel. Idealnie dwa pasujące do siebie kolory. Coś niesamowitego. Wybrał też, i tu producent napisał, coś genialnego, coś czym ja się sugeruję w propagowaniu tradycyjnego golenia, czyli takie hasło, motto przewodnie From routine to passion, czyli od rutyny do pasji, słuchajcie. I właśnie o to chodzi w tradycyjnym goleniu. Żeby tradycyjne golenie nie było zwykłą, zwyczajną rutyną. Acz może być, no nie mówmy, że od razu musi być to jakaś wielka pasja, ale jest to bliska. Jest ta cienka czerwona linia, bo tradycyjne golenie nie ma sufitu i zawsze to będę twierdzić. I od rutyny do pasji można bardzo łatwo przejść. I to jest świetne, bo w tym momencie poszerzasz horyzonty, w tym momencie zauważasz społeczność, chcesz w tym uczestniczyć. W tym momencie zauważasz, że to nie jest tylko zwykła jedna plastikowa maszynka i jedna zwykła puszka, tylko jest cały arsenał rzeczy, które muszą się ze sobą zgrać, które mogą Tobie służyć na Twój indywidualny sposób i przez to tradycyjne golenie zaczyna się dziać, stawać coś niesamowitym. Coś, co nie dość, że sprawia przyjemność, to jeszcze nie ma sufitu.
Jak to taki jeden Snowy do was cały czas mówi. Chyba sobie opatentuje ten tekst. Także bardzo miłe. Patryku, już na najbliższym i każdym następnym filmie zrozumiesz, o co chodzi, jeżeli chodzi o pojawienie się tego produktu. Jednego i drugiego. Piękna czerń, piękna biel, świetnie wykonane, piękne, estetyczne. To jest fajne, słuchajcie, w tradycyjnym goleniu, że to też estetyka jest jednym z przewodnich elementów, jeżeli chodzi o kwestię produktów do tradycyjnego golenia. Tu wszystko ma sens, logiczny sens i wszystkie detale mają też sens. I to jest fajne. To jest wyjątkowe. Dziękuję, Patryku. Tak bardzo od siebie, bardzo to miłe, bardzo wyjątkowe. Będą ze mną, zostają. Słuchajcie, zaznaczyłem komu, co i czemu. Zaznaczyłem jak i po co stworzyliśmy ten kanał, ale też trzeba zaznaczyć, że tak zwana 5. seria słów kilka musi się pojawić, no bo jeżeli się cyfra zmieniła, a dzisiaj mówię, przed włączeniem kamery cyknęła kolejna cyferka. Słuchajcie, dzisiaj wybrałem 2 pozycje, które oczywiście otrzymałem na testy i przekazuję wam dalej. Mam nadzieję, że któryś z golących się tradycyjnie będzie się cieszył tymi pozycjami. One się łączą ze sobą, zaraz zrozumiecie czemu. Co wybrałem, jeżeli chodzi o przekazanie, ofiarowanie wam? Pierwsza rzecz, miseczka do golenia. Miseczka do golenia, która się pojawiła tutaj na tym oto filmie. Zapraszam, obejrzyjcie sobie. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, rękodzieło od pani Violi. Ja bym to nazwał miska gada, smoka, węża, jaszczura. Bardzo, bardzo klimatyczne, symptomatyczne tutaj wypełnienie. Bardzo ciekawe boki tutaj tak zawężane. Tutaj naprawdę wszystko fajnie się zgadza. Ciekawa miska, bardzo oryginalna na pewno. Stan, kryształ idealny, tylko i wyłącznie raz użyta, jeżeli chodzi o film i opinię moją. I chcę, żeby komu innemu służyła, żeby komu innemu wyrabiała pianę, więc ogólnie rzecz biorąc przekazuję ją dalej dla was, widzowie. Więc to jest pierwsza rzecz, miseczka do wyrabiania piany i też mydełko, które kiedyś dostałem właśnie od kolegi Marcina także na testy i do przetestowania. Arjuna, mydełko Wege, produkcji Mokasyna. Bardzo, ale to bardzo, to już są te nowsze wypusty mokasynowe, niesamowity zapach. Świetny po prostu, świetna jakość, jeżeli chodzi o produkty, no ale to jeżeli chodzi o także rękodzieło mokasynowe, to co nie należy się dziwić w ogóle. Jak ktoś jeszcze nie widział golenia z tym mydełkiem, też odsyłam, tutaj się pojawi odnośnik. Do testu, tak naprawdę tylko do testu filmowego użyte, więc praktycznie pełne, praktycznie raz użyte nowe. Tutaj pakuję. Czemu się wiążą? No bo jedno i drugie dostałem od kolegi Marcina, Nick Arjuna i ten właśnie komplecik ląduje u wybrańca. Zasady tradycyjne, klasyczne. Tylko umówmy się, jeden warunek, jeden więcej. Niech to będzie subskrybent o minimalnym stażu miesięcznym, co nie zmienia faktu, żeby nie było jakichś tam nieporozumień, że ktoś nie otrzymał, to po prostu klik w drugą stronę. Warto być na tym kanale, warto być ze mną, warto wspólnie iść tą drogą, bo systematycznie pojawiają się właśnie konkursy słów kilka, gdzie można coś ciekawego otrzymać, które będzie też wam służyć, nie tylko Snowego w łazience i nie tylko u niego na filmach. Acz te produkty się pojawiają oczywiście tam. Słuchajcie, terytorium Polski, mój subskrybent, minimalny staż miesiąc. Zapraszam w tym momencie do przyszłych konkursów. Warto subskrybować, żeby później uczestniczyć w tej naszej fajnej, cyklicznej zabawie. Hasłem na rocznicę chyba jedyne słuszne hasełko.
Jak się nazywało mydło także produkcji Mokasynek, które dla mnie stworzył, od którego zaczęliśmy, które powstało na pierwszym filmie, jeżeli chodzi o premierę, bo powstało wcześniej, ale które się pojawiło na pierwszym filmie. Notabene całkowita zbieżność z moim nickiem w świecie cyfrowym. I ja wiem, że patrząc na ten oto miniaturkę mojego filmu i tą myśl, którą tutaj widzę, i ja wiem, że wy też widzicie, bo jesteście mega inteligentną widownią. Hashtag, hasło konkursowe, czyli nazwa mojego mydła, a przy okazji, którym się ogoliłem w pierwszym moim filmie, jeżeli chodzi o kanał, a przy okazji mój nick, jeżeli chodzi o kwestię świata cyfrowego, wpisujemy, zaznaczam i bardzo proszę, z dużych liter. Algorytmy są nieubłagane, są czarno-białe i to notabene bardzo dobrze. I nie rozpoznają jakichś mieszanek albo małych. Musi być duże liter, żeby algorytm i maszyna losująca wybrała. Więc cyfrowi weryfikatorzy są bezwzględni. Jeżeli chcemy uczestniczyć w konkursie, muszą być duże litery. Więc jeszcze raz, hashtag, hasło konkursowe. Dajmy sobie czas do następnej niedzieli i standardowo 7 dni i wybieramy zwycięzcę. Na mój koszt oczywiście na terenie kraju, mojego pięknego kraju Polski, przesyłam dla obywatela tutaj wskazującego swój adres i mojego subskrybenta te dwie oto nagrody. Mydełko Arjuna i od tego samego kolegi Marcina tą miseczkę do wyrabiania piany. Także jeszcze raz zapraszam do reakcji, zapraszam do uczestnictwa. Wam wszystkim bardzo dziękuję za ten rok, miniony rok. Już się rozpoczął następny. Nie zwalniamy tempa, idziemy po swoje, propagujemy dalej wspólnie tradycyjne golenie. Niech się dzieje, a ja Was zapraszam już na następnym odcinku do łazienki. Co ciekawego, co nowego. Miłego popołudnia życzę. Trzymajcie się. Cześć.